Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku samolot bombowy Petlakow P2 i zapraszam na odcinek. Prześledzimy wnętrze wycinanki. Model samolotu bombowego Petlakow PE2 wydawnictwa GPM. Jest to trzeci numer z roku 2018. Oczywiście model w skali 1:33. Tu mamy zwymiarowany model po wykonaniu i on po sklejeniu będzie miał wymiary 51 cm, rozpiętość, długość 36 cm, wysokość 14 cm. Wewnątrz mamy model w dwóch wersjach malowania. Mamy model opracowany przez Rafała Ciesielskiego z Torunia. Model w dwóch wersjach malowania przedstawia model w malowaniu samolotu z polskimi szachownicami. To jest samolot trzeciego pułku bombowego oraz w czeskich znakach malowania i tu w czeskich znakach był to samolot w barwach drugiego klucza 25. Atlantyckiego Pułku Lotniczego. Natomiast tą ładną okładkę tu rysował artysta o inicjałach Eł Majewski. Na pierwszej stronie mamy historię samolotu w takim troszeczkę skróconym wydaniu, dane techniczne oraz opis. Opis zaczynamy na tej stronie, natomiast mamy tu drugą stronę jakby wnętrza okładki, bo to jest głównie na tym wewnętrznej części okładki. Dość obszerny na całej stronie A4 rozpisany opis. I oczywiście jest to wszystko wzbogacone dużą ilością rysunków. Model nie jest na pewno z gatunku prostych i łatwych do wykonania. Jest to był to dwusilnikowy samolot i tu jest wnętrze kabiny pilota i strzelca do wykonania, także jest to wszystko wzbogacone dość dużą ilością rysunków. Na tych dwóch arkuszach mamy właśnie rysunki. Zrobię zbliżenie, tak jak zwykle z ręki, będzie to dość dobrze pokazane. Arkusz oczywiście z wręgami. Na stronach sklepu internetowego GPM-u QR odsyła tu do sklepu. Jest oczywiście jeszcze model do nabycia, oczywiście wręgi cięte laserowo, mam obiecane, jak oczywiście też owiewka kabiny do tego modelu. Wszystko do nabycia na stronach sklepu GPM. Na 10 arkuszach mamy części do wykonania tego modelu. I jak wspominałem, jest to model w dwóch wersjach malowania. Możemy go zrobić ze znakami w polskim malowaniu oraz oczywiście w czeskim malowaniu. Znaki, czyli tu mamy podwójne jakby końcówki tych skrzydeł. Jeżeli jest to polskie malowanie, czyli końcówka skrzydła z szachownicą. Jeżeli w czeskim, no to będziemy mieli oznaczenie czeskim. Podobnie się ma to na kadłubie. Jest tu po prostu dodatkowy jakby segment, który ma te oznaczenia polskie bądź czeskie. No i tak się przedstawia właśnie tu wnętrze kabiny. Ja to wszystko zbliżę. Części z wnętrzem, części modelu. Dość dobrze zwaloryzowany, bo też posiada silniki. Możemy tu wykonać też silniki w gondolach, odkryte te gondole. I na dwóch arkuszach mamy części wręg,
czyli wręgi, kadłuba oraz skrzydeł. I rysunki, jak mówiłem, dość fajnie rozrysowane. Tu akurat mamy podwozie, tu właśnie są te gondole silnikowe. Tu mamy taką już szablony elementów z drutu. No jest to praktycznie cała strona pokryta tym. Tu jest mniej więcej szablon właśnie rozrysowania podwozia i mocowania silników tej konstrukcji. No także dość obszernie rozrysowany, dość dobrze wzbogacony o dużo części. Także teraz robimy zbliżenia na rysunki i części. Na tej pierwszej stronie mamy takie zestawienie, właśnie taki rysunek poglądowy. Rozrysowane są części, oznaczone części i rzut z góry, z dołu, lewa oraz przód modelu. Zbliżę i tak to się przedstawia, ale to już było pokazane jakby na głównej stronie, czyli przejdziemy tu sobie do tych rysunków takich bardziej drobnych. Zbliżenie i ja tu może obrócę w ten sposób, będzie przejrzyściej to. Mamy dość drobiazgową tablicę przyrządów, drobiazgowo tu rozrysowane inne takie elementy, które są we wnętrzu kabiny. Jest to dość przejrzyście, myślę, dla wykonawcy będzie, tym bardziej, że model, jak mówiłem, dla bardziej zaawansowanych modelarzy. Aczkolwiek modelarz mniej zaawansowany może też po prostu wykonać bez tutaj wnętrza kabiny, bez silników, takiej bryle tylko. No i na pewno też będzie model bardzo ładnie się prezentował. Ta strona obrócę, nie wiem, tak. Tu jest rysunek. Tu mamy taki rysunek właśnie na kadłub. Segmenty kadłuba, numeracja. Ułożenie wręg w kadłubie. Przechodzimy do innych stron. No i jak rysunki, to pokazuję dalej rysunki. Bomby, skrzydła, gondole. Tu mieliśmy gondolę silnikową. O, tu jest właśnie gondola z przekrojem i wręgami. Ułożenie tych wręgi, a raczej żebra skrzydeł. Skrzydła są tutaj podzielone jakby na takie dwa segmenty, czyli końcówka i tu powiedzmy jest tutaj ten A2P, czyli prawa końcówka i też przykadłubowa część A1P skrzydła. I tu mamy podwozie. Konstrukcja podwozia jest taka troszeczkę bardziej skomplikowana właśnie i tu, jak pokazywałem wcześniej, tych elementów takich do samodzielnego wykonania z drutu, do usztywnienia tego podwozia będzie tutaj kilka na pewno. Proszę bardzo, silnik. I tu jego budowa. No, tam niewiele ma tych części. I tu na pewno, jeżeli to wykonamy, uatrakcyjni tutaj wygląd
tego modelu wykonanie silnika. Dalej właśnie na te segmenty podwozia. Koła też są do kupienia na stronie sklepu, także tu możemy sobie pominąć jakby, bo zawsze też jest problematyczne wykonanie kół, nie każdemu to wychodzi, można kupić też gotowe. No i tu mamy właśnie rysunki z szablonami tych elementów do wykonania we własnym zakresie, czyli to są szablony do wykonania głównie drut różnego przekroju. Mamy podany przekrój, czyli fi, oznaczenie, ile sztuk potrzeba. Ja tu wspominałem kiedyś w innych moich odcinkach typu porady dla modelarza, właśnie żeby sobie gromadzić tego typu materiały jak drut. Jest to nam przydatne przy klejeniu modeli. Wyposażenie właśnie w te różne elementy do wykonania z drutu przydają się różnego rodzaju takie druty różnych średnic. Arkusz z wręgami. Tych arkuszy mamy 2. Koła, proszę bardzo, ile krążków do wycięcia. I to mamy na jednej stronie. I teraz postaram się odwrócić stronę. I arkusz drugi z głównie właśnie żebra, dźwigary, skrzydeł. No i przechodzimy teraz do części już składowych modelu. Pierwszy arkusz. Jak mówiłem, tych arkuszy jest 10. Z częściami. Tu właśnie są części skrzydeł, czy te części środkowe, przykadłubowe skrzydeł. Odwracam kartę. Skrzydło. Tu akurat jest ta końcówka z polską szachownicą. I model, właśnie jak tu widzimy, ma lotki, czyli tu możemy wyciąć te lotki, które są zintegrowane ze skrzydłem. Możemy je wykonać. Widzimy podziały blach, nity. Bardzo dużo takich drobnych nitów jest tu na skrzydle. Na tym kolorze jasno-błękitnym jest to wyraźnie widoczne. Bardziej na kolorze tym ciemniejszym, tym khaki. O, tu sobie aparat wyostrza tak ostrość. Zrobię tak bliżej. O, widzimy. Tu zmienił troszeczkę kolor, bo on jest oliwkowy. Tu na zdjęciu jest takim bardziej ciemny, ale o, widzimy na lotce, jaki jest fajny podział tego. Także jest naprawdę dość ładnie odwzorowana powierzchnia i jest tak to na wszystkim. Na innych częściach też i kadłuba wyraźnie widać te wszystkie podziały blach, nity. Tu mamy stery kierunku, stateczniki pionowe i stery kierunku, i jak widać na zbliżeniu też są fajnie zrobione te część sterów była kryta płótnem, stąd widać te fajne takie przetłoczenia. Tu wyraźnie to jest widoczne. I tu mamy też statecznik poziomy i przejdziemy do drugiej strony. O, i tu mamy część skrzydła, która ma znaki czeskie.
I tu jest inne oznaczenie też na tej części nosowej. I tu musimy no, dokładnie to jakby pilnować, żeby jeżeli którąś z wersji będziemy kleili, żeby po prostu no, nie pomylić sobie części, żeby do części polskiej odpowiednio wyciąć części, które mają te polskie wszystkie znaki i oznaczenia i podobnie do czeskich. Przechodzimy dalej i tu mamy już takie części, które tu odpowiadają jakby takim wewnętrznym elementom, czyli te części silnika, części kabinowe, wewnętrzne, one mają inny kolor. No i następna strona z tymi częściami i tak się przedstawiają na takim zbliżeniu. Tu są bomby też, części silnika bodajże. Następna strona, skrzydła, stateczniki pionowe w wersji czechosłowackiej i następna strona. Tu mamy bodajże wnętrze gondol silnikowych, też części kadłuba, części kabiny, przydziału strzelca. I następna strona, końcówka skrzydła lewego z polską szachownicą. I tak się ma tutaj część podkadłubowa. Lotka. I to już jest ostatnia strona. Także jak tu Wam pokazuję, model godny polecenia. Ma parę ładnych smaczków, który na pewno będzie tu kolekcję zdobił. I strona ostatnia okładki. No i tu są modele, które się już tam ukazały. Jest to egzemplarz, jak mówiłem, z roku 2018, czyli część tych modeli jest Wam pewnie znana. Model, czy może wycinanka z tym modelem czeka w mojej poczekalni do sklejenia. Mam zamówione wręgi, oszklenie kabiny. Relacja, jeżeli będę sklejał, relacja będzie na kanale. Zapraszam na inne moje filmy kartonowej poczekalni, które się ukazały do tej pory w tym odcinku. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia, do zobaczenia na kanale. Cześć, pozdrawiam.